Siema, w kolejnym odcinku budowy kampera z autobusu. Dzisiaj zobaczycie, jak robię podbudowę pod instalację fotowoltaiczną. Zobaczycie, jaki miałem problem z tymi obróbkami drewnianymi i w jaki sposób go rozwiązałem. Pokażę, jak zaślepiłem dziury po wcześniejszym, nieudanym pomyśle na stelaż i przygotuję dach do ułożenia paneli. Dzisiaj zaczniemy od przymierzenia sobie u góry kantówki na tą ramę zewnętrzną, która ma osłaniać fotowoltaikę i w jakiś tam sposób wykańczać dach. Będziemy przymierzyć pierwszą kantówkę, tylko nie wiem, czy od przodu, czy od tyłu to rozmierzać. Ale chyba zaczniemy od przodu. Planuję tutaj zrobić coś takiego i później to obrobić blachą. Ta kantówka będzie niżej, wpuszczona o 4,5 cm, o połowę grubości. Teraz sobie porysuję miejsca, w których ma być wycięta. Tutaj sobie wytnę do połowy i połączę z drugą kantówką, która tam będzie szła dalej. W taki sposób to będziemy łączyć na wkręty od góry i będzie 4,5 cm mięsa, do którego można się przyłapać. Tylko muszę się zastanowić, ile wyjść w tamtą stronę do przodu, żeby zrobić ten, powiedzmy, tutaj pewnie jeszcze dojadę tą kantówką, tak, żeby jak od czoła dojdzie kolejne 9,5, to żeby nie zachodziło na te lampy obrysowe. I z tyłu zrobię tak samo, zaraz przed lampami obrysowymi, żeby się kończyło, żebym mógł je normalnie rozkręcać. Tak mniej więcej wyglądałoby to z boku, tylko będzie jeszcze oczywiście czarna obróbka blacharska, która tą deskę schowa. Tylko się jeszcze zastanawiam, jak ją wyciąć. Wkładamy w pust. Tutaj nie wiem, czy widzicie, do końca profilu doszła śruba i już nie można dalej wkręcić. Na szczęście na styku trzyma. Tu już nie będę poprawiał, ale kolejne po prostu muszę dużo płyciej zagłębiać tym wiertłem 13. Lecimy z tym. Teraz jeszcze odrobinę rozwiercamy, żeby się śruba schowała w łeb. Teraz Wam pokażę patent z wpustem przesuwnym, jak sobie do otworu włożę w drugą stronę śruba. Jak rozszerzy profil do deski. Widzicie, jak profil rozszerzyło? Złapało fajnie deskę i tutaj usztywniło to wszystko. Tak będzie wyglądać z boku, tylko oczywiście tu będzie czarna blacha jeszcze zachodzić na to. Myślę, że spoko, nie wystaje jakoś dużo, nie psuje proporcji dla autobusu. Z tyłu trochę ciulowo to będzie wyglądać, no ale trudno. Tutaj ten róg mi się nie podoba. Dzisiaj idziemy zobaczyć na dachu, jak to wyszło. Ja już z tego, co widziałem, będę musiał to poprawić trochę, bo wygląda to nie do końca estetycznie. Zaraz zresztą Wam pokażę, o co chodzi. Wczoraj skończyłem na szybko jeszcze robotę, przykręcałem do końca te profile
ale też musiałem szybko stąd uciekać, bo tak był śliski jak cholera, nie chciałem się zabić jeszcze w nocy. Ciemno, nic nie było widać. Sytuacja wygląda tak. Tak wyglądają te profile. Tu przyjdzie jeszcze próbka blacharska, która przykryje to od góry, od boku jeszcze z pół centymetra i tutaj będzie dochodzić 2 cm odgięte, więc wentylacja będzie, ale fajnie zasłoni tutaj całą tą przestrzeń. Tutaj nie podoba mi się to, jak to wygląda w narożnikach. Kąty proste niezbyt ładnie tu wyglądają. Prawdopodobnie wytniemy coś takiego, żeby to szło po skosie i w taki sposób będą się tutaj narożniki kończyć z przodu i z tyłu. To będzie dużo ładniej wtedy wyglądać na pewno. Z tyłu to wygląda też tak, więc tu pasowałoby odmierzyć, dokąd dojdą panele. Troszkę tego można ściąć po skosie. Trzeba obciąć te szpice. Kręcimy tą deskę, wytniemy najpierw obie na równą długą, zobaczymy jak to wyjdzie. No i mamy gotowe. Wydaje mi się, że dużo lepszy kształt jeszcze zobaczymy od dołu. Z przodu jeszcze będziemy musieli chyba bardziej zaokrąglić te krawędzie. No nie jest jeszcze pięknie, jakoś super, ale i tak jest lepiej. Jeszcze jak dojdzie tutaj blacha, to będzie całkiem estetycznie wyglądać. Jak cofnę 5 cm, to będę miał możliwość jeszcze odkręcić lampy obrysowe na spokojnie i w razie W tutaj wymienić żarówkę czy cokolwiek. Nie będę musiał kombinować, z tyłu będę musiał panel podnieść, żeby to zrobić, jakby tam żarówka się zepsuła. A nie wiem, czy tych obrysówek i tak nie będę musiał ponad instalację dać na tą blachę. Dzisiaj bierzemy się za załatanie tych dziur ostatnich, które zostały. Idziemy na dach i zaplanujemy sobie robotę. Tak wygląda sytuacja na dachu. Tutaj mamy otwory po nieudanej i nieszczelnej konstrukcji, którą zrobiłem za pierwszym razem. Zastanawiałem się chwilę, jak to teraz połapać i doszedłem do wniosku, że najlepiej byłoby to zrobić z użyciem tego, co już mam kupione. Pozdzierałem wszystkie taśmy, które tymczasowo zabezpieczały dach, żeby móc przejść do kolejnych etapów. I wiertłem 13 poszerzyłem otwory tak, żeby zmieścić w nich później nitonakrętkę. Teraz nitro odtuścimy troszkę dookoła tych otworów. Zgodnie z instrukcją czepiemy trochę. Taki z unimetu. Tak, musimy poczekać, aż ten podkład teraz wyschnie, około 20 minut, więc od razu rzucimy sobie na szybko do szczelnienia tych profili. Wszędzie mamy już położoną tą masę. Teraz bierzemy rękawiczkę nitrylową i będziemy próbować ją troszeczkę ugnieść w te miejsca i ją odrobinę odrobić. No i mamy wszystko oklejone. W 2 albo 3 miejscach musiałem zrobić po całości. A tak to jest tylko na tych śrubach. Myślę, że będzie ok. Raczej nie powinno tutaj być żadnych nieszczelności. Suchy podkład. Myślę, że można wkręcać nitonakrętki. Jak ktoś tak jak ja nie używał nigdy nitownicy, trzeba założyć odpowiednią końcówkę, nakręcić nita. Tak dokręconego nita wsadzamy w otwór i naciskamy razem z nitem. Dopiero wtedy zaciskam. Na 2 razy.
Chyba tyle. Jak macie jakieś patenty, jak to sprawniej używać, to dawajcie znać w komentarzach. Tutaj mamy mały problem, bo ciężko jest wsadzić nitownicę. W tym jednym profilu, czyli 2 nity, trzeba tak zarobić. Kurde, nie chce mi to wejść. Nie wiem, czy nie będę mógł profilu odkręcić, ale może się uda zacisnąć. Zobaczymy, może pod skosem trochę to dociśnie. No i tutaj, kurde, dziura jest. Nie wiem, czy widzicie dziurę. Ale spróbuję, może jak docisnę mocno, to zobaczymy zaraz. O kurde, nawet nie musiałem mocno tego ściskać. Ciekawe. Myślałem, że będę się musiał siłować z tym, żeby to dociągnąć tą blachę. Ale ładnie tu zrobiło, więc spoko. Nakręcam te nakrętki i tak uświadomiłem sobie, że tutaj może być problem spory. Bo montaż od Starlinka jest już przymocowany praktycznie na stałe. Tutaj przykręcony, zasikafeksowany. A nie wiadomo, czy teraz ten Starlink się zmieści, jak tu mam profil. I w zasadzie nie wiem, co zrobić, jeżeli Starlink tutaj nie dojdzie. Mamy trochę lipę. Tak mniej więcej jak go sobie wyobrażę, jakich on jest rozmiarów, to wydaje mi się, że powinien tu wejść na styk przed profilem, ale w sumie z drugiej strony, nawet jeżeli ten, to najwyżej się wytnie profil kawałek od góry i pomaluję, tak żeby wpuścić tutaj tego Starlinka. A teraz pokażę wam, jaki mamy pomysł na to. Kładka, tylko kurde, nie wiem, w którą stronę się udaje, tak czy tak? Nie jestem pewien. Dam najpierw tak i zobaczę, jak to się rozciągnie. Dobra, jednak zmiana planów. Te uszczelki daję na odwrót. Popatrzcie, jak wygląda w taki sposób dana uszczelka. Jest taka kanciasta, tutaj jest kąt. A jeżeli damy na odwrót, to jest zaoblona. Tak jakby się dużo ładniej rozchodzi. Wszystkie dziury załatane, już tak jest w 100% szczelny w teorii, oprócz 2 miejsc i tutaj nie wiem, sam sobie raczej z tym nie poradzę, bo nie wiem jak. Tutaj nitonakrętka do końca się nie skręciła, obraca mi się, nie chcę docisnąć tej uszczelki fajnie, ona jest dociśnięta, ale wydaje mi się, że powinna być trochę mocniej. Tu się nitonakrętka obkręca i tam w tym jednym miejscu i prawdopodobnie będę potrzebował pomocnej ręki tutaj od spodu. Ktoś przytrzymał tą nitonakrętkę kluczem, żeby się nie kręciła, a ja wtedy tą śrubę spróbuję dokręcić, odkręcić, cokolwiek z nią zrobić, bo póki co to tak średnio. Teraz jeszcze się zastanawiam, jak przepuścić do kamery cofania przewód, ale chyba sobie wypuszczę tutaj lampką, tym miejscem, gdzie wychodzi przewód od zasilania lampki. Mamy taką kamerę cofania, jest takie złącze, które musimy przepuścić. Kamerka wygląda tak. Z AliExpress. Dużo dobrych opinii. Zobaczymy, jak będzie działać. Wydaje mi się. O, jest sukces. Proszę Państwa. Monitor będzie gdzieś tutaj. Będziemy przeciągnąć ten kabel. Trzeba go tutaj wyciągnąć tyle, ile da radę. Potem cofniemy, obrobimy tymi taśmami, bo innego pomysłu nie mam, jak to zabezpieczyć, żeby się nie przetarło. Zobaczyłem sobie szybko przez dach, czy nie ma jakichś przecieków, czy nie kapie, czy nie ma skroplonej wody, wszystko jest suchutko. Tak to przynajmniej wygląda póki co. Idziemy Kershera rozłożyć na dach, przemyjemy nim dach wstępnie, weźmiemy mopa, weźmiemy dimera z wodą, zmieszamy i umyjemy tam resztki tego brudu, który został. No i będziemy montować panele, na to wygląda. Dach przepukany teraz dimerem, tak często polecanym. Polecimy tutaj od tyłu, zaczniemy. Wymyjemy mopem, a potem to spłuczemy wszystko. Piękny, bo pomalowałem jeszcze podkładem epoksydowym,
na 2 razy wszystkie miejsca, gdzie były jakieś ryski. Nie będę tego już zamalowywał, zostawiam taki podkład, to będzie i tak pod panelami i myślę, że to będzie lepsze zabezpieczenie niż zostawienie tego bez farby. Raczej tutaj się nic nie powinno dziać, a zobaczymy za kilka lat. Myślę, że jeszcze zdążę kilka paneli w nie i poukładać, tylko najpierw muszę jeszcze puścić, co najważniejsze, ten przewód, który ma iść wzdłuż całego autobusu, puścić pod profilami i pospinać na trytytkach. To muszę zrobić jako pierwsze. Przewód, który ma zapobiec powstawaniu pętli indukcyjnej. I tak też zrobiłem. Ułożyłem przewód na dachu, wniosłem 2 panele, żeby zobaczyć, jak je tam połączyć i ustawić, po czym zorientowałem się, że pasowałoby te wszystkie przewody puścić w peszlach. Na dachu autobusu poprzez drgania na pewno jest dużo większa szansa na przetarcie przewodu niż w instalacji na wiacie czy dachu domu. Dlatego taki peszel raczej będzie konieczny. Zamówiłem odpowiedni peszel na Allegro i montaż paneli fotowoltaicznych przełożyłem na kolejny odcinek, w którym zobaczycie również, jak montuję obróbki blacharskie i lampy obrysowe. A przejdziesz do niego klikając w okienko po prawej stronie, oczywiście gdy będzie już dostępny.